Witamy w kolejnym odcinku z ostatniej dzikiej rzeki Europy. W poprzednich odcinkach mogliście obejrzeć wschodnie krańce Polski rzadko odwiedzane przez turystów. Od Bieszczad po mosty na rzece Bug w Dorochusku. W tym materiale zabierzemy Was na malowniczy fragment Polesia Lubelskiego nad rzeką Bug oraz trójstyk granic Polski, Ukrainy i Białorusi. Po drodze czekają na nas lokalne legendy, tajemnicze miejsca i dzika przyroda. Zapraszamy do kajaka i ruszamy na rzekę Bug. Na wstępie dziękuję też wszystkim patronom tego kanału, bo to właśnie dzięki Wam mogą powstawać filmy takie jak ten. Dopływamy teraz do wsi Chniszów. Słynęła ona kiedyś z pozyskiwania rudy darniowej, ale znajduje się tutaj też dąb Bolko, który jest największym dębem w województwie lubelskim. Jest on oddalony jakieś 1,5 km od rzeki, więc jak uda się tutaj zaraz znaleźć jakieś wyjście na brzeg, to oczywiście trzeba będzie się tam przespacerować. Tutaj również znajdował się dwór nad samym Bugiem, który się nie zachował, tak jak większość w tym regionie, ale zachował się park. I zachowało się jedno z najstarszych drzew w Polsce. Dąb Bolko, jak się szacuje, ma ponad 1000 lat, a jego nazwa według miejscowej legendy wzięła się stąd, że właśnie pod tym dębem odpoczywał sam król Bolesław Chrobry, kiedy wyprawiał się ze swoimi wojskami na Kijów. Ale tak naprawdę dąb otrzymał nazwę Bolko dla upamiętnienia brata właściciela Chniszowa, Bolesława Trzebińskiego w 1886 roku. W Parku Podworskim zachowało się jeszcze sporo pomnikowych drzew, są widoczne aleje, tak jak tutaj Aleja Klonowa. Tam przy głównej drodze jest jeszcze zachowana Aleja Kasztanowa. Świetne miejsce na wypoczynek nad Bugiem i raz w roku odbywa się tutaj święto, nazywane Bolkowanie. W tym miejscu w XVI wieku wybudowano dwór, który został zniszczony podczas I wojny światowej. Następnie właściciele odbudowali go w formie drewnianej, ale po II wojnie został przyjęty przez Skarb Państwa i niszczejący dwór ostatecznie rozebrano. Dziś są tutaj tylko zdziczałe drzewa. Widać, że jakiś czas temu utworzono tutaj ścieżkę dydaktyczną. Niestety tablice już są nieczytelne, były tutaj nawet zdjęcia. Można było sobie zobaczyć, jak ten dwór kiedyś wyglądał. W krzakach jest kolejna polana z kolejnym dużym dębem. Ogólnie jak szukacie właśnie jakiegoś spokojnego miejsca na biwak czy piknik nad Bugiem, to chyba lepszego jak do tej pory nie było. Naprawdę miejsce super, mamy tu ławeczki, miejsce na ognisko. No nic, tylko rozbijać namiot. W tym parku jest aż 9 pomnikowych dębów, z czego największy Bolko ma prawie 9 metrów obwodu pnia. Kolejny przystanek to Uchrusk. W tej wsi znajduje się oczywiście kościół, cerkiew prawosławna, ale nas interesuje dwór. W zarośniętym parku znajduje się kolejny dwór, ten się akurat zachował, jest dziś ruiną. Park jest bardzo mocno zarośnięty, ogrodzony. Ciężko było tutaj się wbić przez te pokrzywy, ale wreszcie się udało. Ten dwór miał tyle szczęścia, że zachował się do czasów obecnych. No i dziś prezentuje on taki obraz nędzy i rozpaczy. Widzę, że można wejść do środka, więc zobaczymy, co tu się kryje. Dwór zachował się jeszcze w całkiem niezłym stanie, jak na tego typu obiekty w okolicy, gdyż po II wojnie światowej ulokowano tutaj zakład doświadczalny rolniczy przy sąsiadującym PGR-ze i prowadziła to Akademia Rolnicza z Lublina. Widać, że były to jakieś łóżka, być może studenci właśnie przyjeżdżali na praktyki. Podłoga już się tutaj wali. Pałac pochodzi z XIX wieku. Pewnie zadacie sobie pytanie, dlaczego jest on w takim stanie. Ano w latach 90., kiedy te PGR-y można było kupić za grosze, kupiła to jakaś firma, pewnie już któraś z kolei teraz jest właścicielem tego miejsca. Wraz z całym PGR-em oczywiście sprzedano dwór,
Nowy właściciel go nie wyremontował, no bo jednak byłby to spory koszt, gdyż jest to zabytek. Wszystko musiałoby być zrobione zgodnie z zaleceniami konserwatora. PGR działa, coś tam jest hodowane, a dwór niszczeje. Pomnikowe drzewa można sobie jeszcze wyciąć i sprzedać za dość dobre pieniądze. A tak poza tym to wszystko, jak widać, trafia szlak. W odróżnieniu od innych opuszczonych pałacy, które mogliście zobaczyć w tej serii filmów, tak ten jest chyba w takim jednym z najlepszych stanów. Są tutaj wszystkie szyby. Widzicie, jest jeszcze sporo wyposażenia, nawet jakiegoś złomu. A to chyba dlatego, że obok jest czynny PGR, dookoła też są bloki, gdzie mieszkają ludzie. Teraz właśnie wszyscy tutaj raczą się alkoholem, bo jest piątek akurat. I ciężko by było tutaj komuś obcemu coś wynieść. Oczywiście jakieś tam rzeczy, które miały jakąś wartość, no to już pewnie zostały przez lokalców dawno sprzedane. Jako tako sama bryła dworu jeszcze się zachowała. I mamy tutaj nawet wyjście na balkon. To wszystko tutaj aż ugina się pod nogami. Budynek grozi zawaleniem, więc też nie polecam nikomu wchodzenia do takich miejsc. Jak widać, walą się sufity. Nawet nie skradziono bojlera, co jest naprawdę ewenementem. Przy niektórych pokojach zachowały się jeszcze tabliczki. Instytut Hodowli Technologii Produkcji Zwierzęcej. Pokój zespołu hodowli trzody chlewnej. Tu hodowano trzodę, czy siedziała tutaj trzoda ludzka? Czyli tutaj pewnie było jakieś laboratorium, no już nie zachowały się tutaj żadne odczynniki. Kolejny pokój należał do zespołu hodowli owiec. Praca w takim miejscu na pewno była fajna. Kiedyś ten park był ogarnięty. Można było sobie zapalić papierosa na takim pięknym balkonie. A dziś to wszystko zarosło. No szkoda, bo piękny kolejny zabytek polski niszczeje. No i nikt z tym nic nie będzie robił. Dopóki się to nie zawali, powinno państwo przejmować takie obiekty z powrotem. Jeżeli właściciel nic z tym nie zrobił od kilkudziesięciu lat, to już zapewne nie zrobi. Się to przestraszyliśmy, bo wyglądało to z daleka w ciemności jak jakiś obcy z kosmosu, a tutaj takie piękne grzyby wyrosły. Może był tutaj też Instytut Hodowli Grzyba jakiegoś i on się wydostał. No pierwszy raz coś takiego widzę. I w ogóle unosi tutaj taki zapach, coś jak zapach prawdziwków. Są wszędzie lodówki, firanki, naprawdę. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Spójrzcie, że po polskiej stronie cały czas praktycznie jak płyniemy, to są szuwary, pokrzywy 2-3 metrowe i tu nigdzie nie da się praktycznie wyjść, zaś po stronie ukraińskiej jest dużo fajnych plaż, łagodnych brzegów. W ogóle wygląda to inaczej tam ta przyroda. Fakt, że tam jest ta Sistiema, czyli taki można powiedzieć wielki rezerwat dzisiaj, to ten pas ziemi był wysiedlony, tam nie ma żadnej uprawy tutaj wzdłuż Bugu, więc to wszystko jest dzikie. Nikt tego nie kosi, nikt nie wypasa tu krów, a pomimo tego to wszystko wygląda dużo lepiej i jest bardziej naturalne. Nie ma tam szuwarów, no spójrzcie, lewa strona, prawa strona. I tak jest praktycznie cały czas. Tu już dopiero na Polesiu są jakieś tam niewielkie plażyczki. Wydaje mi się, że być może jest to problem z nawożeniem. No jednak po naszej stronie jest sypane sporo tutaj różnych nawozów na tych okolicznych polach. I być może to powoduje taki właśnie wzrost tych szuwarów, tych pokrzyw. Tutaj też krów już się raczej chyba nie wypasa na tych łąkach nadburzańskich. Ale po drugiej stronie też się nie wypasa jednak, więc dziwne. Jak ktoś ma jakąś teorię ciekawą na ten temat, to zapraszam do dyskusji. Dotarliśmy wreszcie do pierwszej miejscowości wypoczynkowej nad Bugiem. Wola Uchruska to typowe letnisko. Tutaj w starorzeczu Bugu urządzono piękną plażę, jest kąpielisko, jest miejsce na biwak, rozbicie namiotu, postawienie kampera, są toalety, boisko, jakieś ławeczki, plac zabaw dla dzieci. Pełna taka infrastruktura letnia. W samej miejscowości jest też sporo różnych agroturystyk, pensjonatów, więc można tutaj sobie przyjechać nawet na dłuższy wypoczynek. Widzę, że łowi tutaj ryby też sporo wędkarzy, a cała ta infrastruktura znajduje się na plaży o nazwie Pompka. Skąd taka dziwna nazwa? Kiedyś znajdowała się tutaj przepompownia wody. Do oddalonej stąd o kilometr ceglanej wieży
kolejowej. Warto też przespacerować się właśnie w okolice dworca kolejowego, aby zobaczyć zabytkowy budynek sprzed II wojny światowej oraz samą wieżę kolejową. W parku przy dworcu możemy znaleźć również bardzo ciekawe drewniane rzeźby. Zresztą są one tutaj nawet przy tej plaży, gdyż co roku w tym miejscu odbywa się plener rzeźbiarski. Stąd powstają tutaj cały czas nowe, bardzo ciekawe rzeźby prezentujące naprawdę najrozmaitsze postacie, od mitologicznych po jakichś lokalnych bohaterów. Wieś rozwinęła się w XIX wieku, kiedy powstała tutaj Huta Szkła Nadburzanka, która niestety dziś już nie istnieje. Duży wpływ na rozwój wsi miało też powstanie wcześniej linii kolejowej Chełm-Brześć, która dziś też jest nieczynna, gdyż most na Bugu w okolicach Włodawy jest zniszczony od końca II wojny światowej. Jest 15 stopni, jak to w Polsce bywa, a szkoda, bo wreszcie jest to pierwsze miejsce na Bugu, gdzie można sobie normalnie jakoś popływać, jest piasek, nie ma błota i można byłoby się umyć, bo widoczność w tej wodzie przekracza 5 cm, tak jak to było do tej pory. Coś pięknego. Chętnie bym tutaj przyjechał na jakiś dłuższy wypoczynek, no ale trzeba płynąć dalej. Od Woli Uchruskiej zaczyna się też taki już uczęszczany szlak kajakowy. Tutaj te przystanie nad Bugiem są lepiej ogarnięte, są jakieś właśnie ławki, miejsca na ognisko, na biwak. Nie jest to wszystko takie zarośnięte, jak było wcześniej, więc widać, że tutaj już ktoś z tego korzysta. Jest dużo firm, które oferują spływy po Bugu w tych okolicach, więc też można się wybrać. A my dopływamy do wsi Zbereże. Już od lat 90. są plany, aby w tym miejscu zrobić most przez Bóg do wsi Adamczuki, która jest po drugiej stronie. Ta wieś naprawdę rozwinęłaby się wtedy dzięki temu przejściu granicznemu, gdyż po drugiej stronie znajduje się Szacki Park Narodowy, właśnie po Jezierze Szackie, i słynne jezioro Świtaś, czyli takie jedno z największych jezior Ukrainy. Nasze tutaj białe w okolicy przy Świtazi wygląda jak malutka kałuża. To jezioro jest takim centrum turystycznym tutaj ukraińskiego Polesia, Wołynia. Jest tam mnóstwo ośrodków wypoczynkowych, woda jest krystalicznie czysta, ale to jest temat oczywiście na inny film, cała tamta strona Bugu. No i wiadomo, że z uwagi na obecną sytuację polityczną to przejście raczej nie powstanie. I już nawet nie chodzi o to, że pomimo iż jesteśmy teraz największymi braćmi Ukrainy i powinniśmy im wybudować ten most, tak stąd jest bardzo blisko do kilkanaście kilometrów, może nawet mniej w linii prostej, do granicy z Białorusią i cały ten teren jest teraz po ukraińskiej stronie zmilitaryzowany, zaminowany, jest tam mnóstwo jakichś zasieków, więc no w takiej sytuacji raczej nikt by nie chciał tam Polaków ładować na drugą stronę, ale kto wie, być może kiedyś na pewno się ta sytuacja geopolityczna zmieni w regionie, w końcu się tam dogadają po drugiej stronie i to przejście tu powstanie. I to by był dobry bardzo ruch względem turystyki tego regionu. Weźmy pod uwagę, że Włodawa, tutaj największe miasto powiatowe przy granicy, do najbliższego przejścia granicznego z Ukrainą ma chyba ponad 70 km, jak nie więcej, gdyż przejście w Dorochusku obsługuje tylko ruch towarowy, więc jeżeli ktoś z Włodawy chce sobie pojechać do jeziora Świtaś, które leży chyba 15 km niecałe w linii prostej, to musi tak naprawdę zrobić coś koło 200 km drogą okrężną. To jest chore. Tak samo do Białorusi, jeżeli chcemy sobie przejechać do Tomaszówki, najbliższego miasta, też musimy tutaj zrobić mnóstwo kilometrów w tej chwili przez Terespol, Brześć, tam odstać jeszcze kilka dni ponoć na granicy, bo teraz są takie kolejki. No to jest chora sytuacja, ale to, co się dzieje na granicach, to jest temat na osobny film. Zresztą też znajdziecie taki na tym kanale. Te same służby, które tutaj nad rzeką są bardzo miłe, nie robią żadnych problemów. Na przejściach granicznych nie wiem, o co chodzi. Jakby chcieli zniechęcić człowieka, żeby nie jeździł na wschód. Kolejną miejscowością, do której dopływamy, są Wołczyny. To malutka wioseczka, która się praktycznie już wyludniła. Znajduje się tutaj tylko kilkanaście domów. Większość jest chyba jakimiś domkami letniskowymi, bogatych warszawiaków, a chyba stałych mieszkańców tutaj zostało niewielu. No ale wygląda to, jakby czas się tutaj zatrzymał. Wszystkie domy są drewniane, dookoła rosną piękne kwiaty. Jeśli szukacie takich wiosek nadburzańskich, gdzie czas się zatrzymał,
Tak, warto zajechać właśnie do Wołczyn. Tutaj wygląda to niesamowicie. Polna droga, na szczęście nikt tutaj nie zrobił asfaltu i po obu stronach rzędy chałup. Niektóre są opuszczone, zarośnięte, niektóre widać, że są odpicowane przez jakichś tutaj pewnie bogatych lekarzy, prawników, ale można się tutaj poczuć jak w dawnej nadburzańskiej wsi. A jeśli chcecie zobaczyć, jak żyło się na tych terenach przed 100 laty, polecam wybrać się do skansenu w Lublinie, bo tam jest właśnie cała strefa poświęcona nadburzańskim wsiom. I tego nie zobaczymy już tutaj nigdzie nad Bugiem. Zatrzymaliśmy się właśnie tutaj chwilę na brzegu i od razu był jakiś problem, gdyż przyjechała miejscowa firma kajakowa z kilkudziesięcioma kajakami i kazała nam się zabierać z łąki, bo oni się tu będą rozładowywać. Olbrzymia łąka na kilka hektarów. Akurat muszą rozładowywać kajaki w tym miejscu, gdzie my chcieliśmy sobie zrobić piknik. No, typowe polskie chamstwo, buractwo, nie? Prawdopodobnie jeszcze nie pasowało im, że płyniemy swoim kajakiem, a nie wynajmujemy akurat od nich. I właśnie od tego miejsca już, jak widzicie, płyniemy w tłumie, bo to jest ta najpopularniejsza obecnie część szlaku kajakowego na Bugu. Tutaj, jeżeli chodzi o ten cały odcinek graniczny, z uwagi na bliskość do jeziora Białego w Okunince. Jest to takie największe zagłębie turystyczne, chyba wschodniej Polski bym tu nawet powiedział, a na pewno lubelskiego. Tam przyjeżdżają w weekendy dziesiątki tysięcy turystów, a może nawet i setki. O samym jeziorze zrobiłem osobny film, bo to, co się tam dzieje, to zasługuje na osobną historię. Naprawdę polecam obejrzeć. Sodoma i Gomora, jednym słowem. Ale wracając do Bugu, tutaj ceny są, z tego co pamiętam, chyba od jakichś 70 zł od osoby to się zaczyna. Za taką trasę z Wołczyn do Trójstyku. No, takiego dzikiego Bugu nie zobaczymy, bo są właśnie tłumy ludzi. Jest to najbardziej komercyjny odcinek, ale mam nadzieję, że za Trójstykiem już będzie znowu dziko, dlatego że ludzie boją się tam pływać. No i po drodze wielu strażników już nas przestrzegało, jak spaliśmy sobie w tych dziwnych różnych miejscach nad Bugiem, że na pewno nie popłyniemy dalej niż do Trójstyku, gdyż nam nie pozwolą, bo tam jest dużo inżynierów, doktorów i tak dalej. Oni przepływają ten Bug, jest bardzo niebezpiecznie, szmery, bajery. No i tak zrobiło się już, tak powiem, strasznie, bo zaczęliśmy się obawiać, że faktycznie nam nie pozwolą tam płynąć i cały plan szlak trafi. Ale zadzwoniłem do Włodawy, tam miła pani mi powiedziała, że jak najbardziej oczywiście płynąć możemy. Integracja międzykulturowa jest wskazana, więc płyniemy. Wszystko już jest zgłoszone. Mamy jeszcze stąd chyba jakieś 2 godziny do Trójstyku i dalej wpływamy już na obszar graniczny z Białorusią. I tu dopiero powinno zacząć robić się ciekawie. Położona nad Bugiem wieś Sobibór słynie na całym świecie z mieszczącego się tutaj podczas II wojny światowej niemieckiego obozu zagłady. Jednak ten obóz mieści się jakieś 5 km od samej rzeki. W samej wiosce oprócz kilku starych chałup i dość ciekawej instalacji artystycznej nie ma za wiele do zobaczenia. W Sobiborze przy głównej drodze ktoś postawił sobie taką oto instalację. Kiedyś takie polonezy stały w latach 90. przy polskich drogach. Widać ewidentnie, że to jest taka samoróbka, no ale to działa, bo ludzie faktycznie tutaj zwalniają i może zajadą wtedy do sklepu, który jest obok. Jeżeli chcemy odwiedzić zaś obóz, tak trzeba udać się do leśnej osady Sobibór Stacja, gdyż Niemcy zlokalizowali obóz zagłady w trudno dostępnym terenie, który otoczony jest z każdej strony bagnami oraz lasami. Niemiecki obóz zagłady w Sobiborze działał od maja 1942 roku i według szacunków zamordowano w nim nawet 300 000 Żydów. Jest to też jedyny z niemieckich obozów zagłady, w którym doszło do udanego powstania i ucieczki więźniów, zatrudnionych do jego obsługi. 14 października 1943 roku zbiegło stąd około 300 więźniów. Jednak jak szacują historycy, tylko maksymalnie 70 osobom udało się przetrwać II wojnę światową. Po tej ucieczce Niemcy zdecydowali o likwidacji obozu i zatarciu wszelkich śladów. Od kilku lat działa tutaj nowoczesne muzeum, do którego wstęp jest całkowicie bezpłatny. W Sobiborze zachowała się też oryginalna rampa kolejowa, budynek stacji oraz kilka innych drewnianych budynków, które przetrwały wojenną zawieruchę.
Sama historia obozu jest jednak na tyle długa i ciekawa, że będzie tematem osobnego filmu, który pojawi się na moim drugim kanale Na Tropie Historii, do którego subskrypcji i śledzenia również serdecznie Was zapraszam. W okolicach Sobiboru rozciągają się olbrzymie kompleksy leśne. Utworzono tutaj więc Sobiborski Park Krajobrazowy, którego najciekawszym punktem jest rezerwat Żółwie Błota. Jak po samej nazwie można już wydedukować, w tym miejscu żyją żółwie błotne. I jest to największa ostoja tego gada w naszym kraju. Więc jeżeli chcecie zobaczyć żółwia błotnego, tak warto udać się do Sobiborskiego Parku Krajobrazowego, gdyż właśnie tutaj mamy na to największą szansę. No i dopływamy wreszcie do jednego z najciekawszych miejsc na trasie. Trójstyk granic pomiędzy Polską, Ukrainą i Białorusią. Po prawej stronie widać już zabezpieczenia graniczne na granicy ukraińsko-białoruskiej. Widać słupki, ich monument, ten monolit trójstyku. Są tu jakieś pola minowe. W momencie, gdzie wpływamy już na odcinek Bugu polsko-białoruski, zaczynają się słupy. Na słupach są zamieszczone kamery. Te słupy są co jakieś 50 metrów. Tutaj jeszcze w zeszłym roku rosły drzewa. Tak jak na wcześniejszym odcinku, jak widać, zostały one wycięte. Jakieś 30 metrów od rzeki wszystko zostało wycięte i postawiono tutaj słupy. Oczywiście przyroda szybko się odrodzi. Widziałem zdjęcia, jak to wyglądało właśnie zimą, kiedy to było świeżo oczyszczone. Tutaj dużo ludzi protestowało, że zniszczono przyrodę. No fakt, zniszczono, ale przyroda szybko się odradza, zwłaszcza w takim terenie. No może drzewa się szybko nie odrodzą, ale jak widzicie, szuwary już porosły i to wszystko jest zielone. No nie ma nawet śladu po tej dewastacji, która miała tutaj miejsce w zeszłym roku, a bariera elektroniczna tak zwana już chyba działa. Są tutaj kamery, może jakieś czujniki i już nie będą nam się tak za bardzo tędy inżynierowie z Białorusi dostawać. Przy trójstyku jest też miejsce wodowania kajaków. Akurat nie przy samym, tylko jakieś 100 metrów dalej. Tutaj możemy sobie wyjść właśnie na brzeg. Jest wiata. Jest taka konstrukcja wojskowa zabezpieczająca przed ostrzałem z drugiej strony. Gdyby komuś przyszło do głowy tutaj nas zaatakować przez Bóg. Otwarto tutaj nowe jednostki wojskowe wzdłuż granicy, których nie było jeszcze 3 lata temu, więc widać, że nasza wschodnia granica silnie się militaryzuje, no i jest broniona. Kiedyś ten trójstyk był właśnie tutaj dokładnie. Tutaj był ten monolit, to było takie miejsce umowne. Widzę, że teraz przesunięto go w to miejsce, gdzie faktycznie powinien on się znajdować. I tu właśnie mamy płyty, można na chwilę wyjść, więc wyjdziemy, zobaczymy, jak to wygląda z brzegu. Tak wygląda trójstyk od strony lądu. Tutaj możecie sobie dojechać samochodem czy rowerem, czy przejść się nawet na piechotę z Orchówka. Taki fakt należałoby zgłosić do Straży Granicznej. I nad Bugiem też możemy spotkać w wielu miejscach takie oto trąby. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest to coś do spania i też mi się tak wydawało. Kosztem pewnie dziesiątek tysięcy złotych za jedną taką trąbę, a może nawet i setek. Zbudowano coś takiego i ponoć jak wsadzimy od tamtej strony sobie głowę tutaj, to będziemy lepiej słyszeć to, co dzieje się na Białorusi. No nie wiem, ja tam i tak nic nie słyszę, bo próbowałem. Dla mnie jest to sprzeniewierzenie publicznej kasy, no bo był projekt, jakaś tam kasa z tego projektu Polska, Białoruś, Ukraina i ktoś wpadł na pomysł, żeby postawić takie trąby, że one przyciągną turystów z całej Polski. Jak ktoś przyjechał kiedyś w te rejony dla tej trąby, to niech się wpisze w komentarzu. Chętnie poznam skuteczność tego czegoś. Kiedyś ten trójstyk, chyba nawet do zeszłego roku jeszcze, to stał właśnie w tym miejscu, gdzie ta trąba, tam był słup, a tutaj były krzaczory. Jako że teraz krzaczory wycięto pod nowe słupy, tak trójstyk przeniesiono. Dziwnie zmienił miejsce. Ale zmienił miejsce właśnie na to, które być powinno, czyli tam, gdzie faktycznie te 3 granice się stykają. No wcześniej był to taki oszukany trójstyk, powiedzmy umowny, bo do faktycznego było jeszcze te jakieś 200-300 metrów. No i mamy właściwy trójstyk. Widać, że jest tutaj nowa altanka, miejsce do postawienia roweru i nawet mamy kamienne krzesła, na których można siąść, jest też stolik i ten słup właśnie został przeniesiony tutaj. Tak chyba to powinno wyglądać.
Widzę, że każdy tutaj z krajów ma taki sam słup. Tam jest białoruski, a tam ukraiński. Ukraina to się w ogóle odgrodziła, bo oni tutaj mają taki cypel. Tutaj pomiędzy Ukrainą a Białorusią taki zarośnięty rów to jest kanał Mościckiego. Właśnie tym kanałem biegnie granica białorusko-ukraińska. No nie widać go za bardzo, bo on zarósł. Ukraińska granica wrzyna się takim trójkątem. Cały ten trójkąt został odgrodzony, jakby to był naprawdę strategiczny obiekt. Mamy tutaj też tablicę, na której pokazane są wszystkie turystyki granic w Polsce, a jest ich 6, z czego na wschodniej granicy aż 4. Niektórzy kolekcjonują te miejsca i starają się odwiedzić każde z nich. Przed chwilą spotkaliśmy tutaj w odstępie kilkuminutowym 2 patrole wojskowe. O ile jeden wyglądał normalnie, faceci jak dęby, tak drugi to była jak gdyby babcia z takim wnukiem typu nerd komputerowiec. W razie jakby to jakiś inżynier wyskoczył z krzaków, to mogłoby się to źle skończyć. I raczej nie dla inżyniera. Ukraińcy mocno zainwestowali w ochronę swojej granicy z Białorusią. Jest tam widać mnóstwo drutu kolczastego. Wcześniej były też jakieś kilkaset metrów dalej zęby smoka, czyli zapora przeciwczołgowa betonowa. No i między tym są chyba jeszcze pola minowe, bo są tutaj jakieś... I właśnie mamy tutaj powiadomienie, słychać syreny z drugiej strony. Mam taką aplikację AirAlarm, która informuje mnie, kiedy jest nalot bombowy na Ukrainie. Akurat mam nastawiony teraz obwód wołyński, czyli ten, który znajduje się po drugiej stronie, i ogłoszono dla tego obwodu alarm. I tam właśnie pomiędzy tymi zębami smoka a zasiekami są tablice informujące o polach minowych. Więc być może te miny tutaj się znajdują. No w tej chwili raczej zagrożenia nie ma od strony Białorusi, ale jeszcze 2-3 lata temu było ono bardzo realne. Obawiano się, że właśnie stąd może pójść uderzenie w kierunku Szacka, Łódzka. No do tego na szczęście nie doszło i miejmy nadzieję, że te zapory nigdy nie będą już potrzebne do niczego. Tutaj przy drodze też jest ruina jakiegoś budynku. Obstawiam, że to była przepompownia wody. Tutaj była czerpnia z Bugu. I pewnie pompowali stąd wodę do garbarni. Proces garbowania skór wymaga dużej ilości wody, więc najlepiej było ją wziąć bezpośrednio z Bugu. W momencie, kiedy dopłynęliśmy do trójstyku granicy z Białorusią, tak zresetował się numer słupka. I znów zaczynamy od numeru 001. A ostatni słupek na granicy polsko-ukraińskiej miał numer chyba, z tego co pamiętam, 1083. Wielu strażników po drodze mówiło nam, że nie popłyniemy tutaj, że nie dostaniemy pozwolenia. W internecie też można wyczytać wiele komentarzy, opinii na temat tego, że na tym odcinku pływać nie można, bo jest zbyt niebezpiecznie, że stoi tu wojsko. Jak widzicie, można. Dostaliśmy pozwolenie bez problemu. Trzeba tylko oczywiście zgłaszać, gdzie płyniemy, kiedy kończymy spływ i tak dalej. No myślę, że też nas tu obserwują, więc nie ma tu jakiegoś większego zagrożenia. Czy spotkamy inżynierów po drodze? Nie wiem. No jeżeli tak, no to Wam oczywiście nagram i pokażę. Ale póki co, no nie ma się czego bać. Na tym odcinku raczej też już tłumów nie będzie, no bo jednak ludzie boją się tutaj pływać. Czy spotkamy jakichś żołnierzy białoruskich? Nie wiem, okaże się. Mogę jeszcze podsumować tylko ten cały odcinek ukraiński, więc spotkaliśmy tylko jeden patrol ukraiński przez całą tą kilkudniową drogę od Gołębi właśnie tutaj do Orchówka Trójstyku. Też zbytnio tam tego nie patrolują może, znaczy pewnie patrolują, tylko że mają tą systemę, więc mogą to robić troszeczkę dalej od Bugu, tam gdzie jest płot. Jest nastawiane też dużo jakichś takich wież z kamerami. Mają na to pogląd, jest wszędzie też płot, zasieki wzdłuż Bugu, aby gieroje ukraińscy nie uciekali do Polski. Myślę, że nie jest tak prosto przekroczyć tą rzekę w tej chwili, jak to było 3 lata temu, kiedy tych zabezpieczeń tutaj nie było praktycznie żadnych. Teraz, no może nie tak, że mysz się nie prześlizgnie, bo jakoś oni tu przechodzą, ale myślę, że przynajmniej po stronie ukraińskiej, no to trzeba dać w łapę, żeby przejść. Kiedy zapytałem naszego pogranicznika, jak to się dzieje, że oni tu non-stop przechodzą, a wy ich musicie łapać. Więc no to było oczywiście poza kamerą, powiedział mi, że płacą ukraińskim pogranicznikom i oni ich przepuszczają jakoś przez ten płot, no i później Polacy muszą ich łapać. No tak to działa na Ukrainie, korupcja i wszystko da się załatwić, jak masz odpowiednie
pieniądze. No nie dziwię się chłopakom, bo żeby uratować życie, oddasz przecież każde pieniądze, żeby nie pójść na wojnę, nie zginąć. Jeżeli nie czujesz tego, że chcesz to zrobić, no to nie będzie z ciebie żołnierza na siłę. No to, że dadzą komuś mundur, karabin, wyślą go na poligon. Jest i tak marny pożytek z takiego żołnierza. Po wpłynięciu na odcinek graniczny z Białorusią widać pewne zmiany. No tutaj na pewno jest więcej zieleni. O ile na ukraińskim odcinku dominowały, można powiedzieć, różnego rodzaju łąki, takie stepy, tak tutaj są krzaczory jak na razie. Cały czas krzaczory, liściaste drzewa oczywiście. No i tak płyniemy tu już, nie wiem, ze 3, może 4 km rzeczką na odcinku z Białorusią i tych słupów już tutaj była chyba 100, może lepiej. Na niektórych jest nawet po 7 kamer. Także no, mysz się nie przyślizgnie. I kto to wszystko ogląda? No bo jednak myślę, że tutaj na kilometr to są setki kamer, że trzeba by było zatrudnić, nie wiem, jakieś całe miasto hinduskie do oglądania tego. Więc może jest jakiś system sztucznej inteligencji, który śledzi tutaj ruch, no bo niemożliwością jest, żeby człowiek był w stanie ogarnąć taką ilość kamer, żeby to można było wszystko zobaczyć, nie przeoczyć tutaj właśnie nic, że ktoś tą rzekę przekracza. No i tak jak patrzę na to wszystko, to mam takie pewne obawy, że możemy mieć teraz w Polsce niedobór inżynierów i lekarzy, bo ciężko im będzie tutaj przekroczyć. No nawet jakby ktoś tam sobie wchodził do tej rzeki, zanim ją przypłynie, czy to kajakiem, czy wpław, no to tu w ciągu 5, myślę 10 minut zaraz straż się zjawi na brzegu. Tak jak przebijaliśmy sobie na nocleg w różnych miejscach, takie zwykle to były odległości czasowe od wyciągnięcia kajaka na brzeg do momentu, kiedy przyjechała straż. O ile wcześniej się nie dodzwoniłem sam i powiedziałem, że będziemy tu i tu spać, ale były miejsca, że gdzie nie było zasięgu i nie dało rady zgłosić, więc trzeba było czekać, aż sami przyjadą. O, i tu mamy po prawej stronie tak zwaną podrywkę, czyli sieć na ryby. Tutaj niedaleko jest miasteczko Tomaszówka, więc ktoś tutaj przychodzi i łowi ryby. Widać, że to jest nówka sztuka zrobiona, tam jest nawet taki szałas. O, jest i druga podrywka i tutaj sobie łowią takie rzeczy. Podsumowując jeszcze odcinek ukraiński, tak cywili spotkaliśmy tylko raz i to było gdzieś przy Niebieskiej Cerkwi. Było tam takie miejsce, gdzie kilku wędkarzy łowiło sobie ryby i to w zasadzie byli jedyni ludzie spotkani po stronie ukraińskiej, no nie licząc jednego patrolu właśnie wojskowego. Tak widać, że ludność, mieszkańcy Ukrainy nie mają dostępu do Bugu tak jak my, że możemy sobie tutaj łowić w Polsce, no może nie wiem czy setki, ale na pewno były to dziesiątki wędkarzy spotkanych przez całą trasę. Jeżeli zgłosimy sobie ten fakt, to możemy tutaj przyjechać z wędką. Oczywiście nie wolno łowić tu z łodzi, ani z żadnych sieci, tak jak to robią po drugiej stronie zarówno Ukraińcy, jak i Białorusini. Tutaj też jest ta systema. Jak to wygląda z drugiej strony, nie mam pojęcia, czy jest ten płot obecnie, czy nie. Docieramy do kolejnego ciekawego miejsca. Kilka kilometrów za Trójstykiem znajduje się pozostałość po moście kolejowym linii Chełm-Brześć z XIX wieku, więc tutaj już no, poza jakimiś wystającymi słupami chyba nic się nie zachowało. Po lewej stronie polskiej teraz widać słupek, który stoi na końcówce nasypu kolejowego. Tutaj tory zostały rozebrane, już chyba ta końcówka nawet i można sobie dojść właśnie z Orchówka tym nasypem do tego miejsca, jeżeli ktoś by chciał zobaczyć. I po drugiej stronie też widać resztkę nasypu, tam gdzieś jest słupek białoruski. No niewiele zostało, akurat nam wody przybyło przez ostatnie 2 dni, ale myślę, że jeszcze 2 dni temu byłoby tutaj widać więcej. Ta linia dzisiaj jest nieużywalna, bo kończy się tutaj w Okunince, teraz w lecie jakieś tam weekendowe szynobusy puścili tylko na lato, żeby można było sobie dojechać z Chełma do Jeziora Białego, ale normalnie ta linia jest nieużywana, więc gdyby ten most odbudowano, mielibyśmy tu piękne połączenie do Brześcia tędy. Ta linia tutaj po stronie białoruskiej jest nadal używana. Od miejscowości Tomaszówka właśnie możemy sobie dojechać do Brześcia, a brakuje tylko tego jednego mostu. I dziwi mnie to, że przez tyle lat, od 1945 roku, kiedy to byliśmy wtedy przyjaciółmi wielkimi z ZSRR, tego mostu nikt nie odbudował. Jakoś to władzy radzieckiej nie leżało po drodze. Tak samo jak most drogowy we Włodawie. No teraz sytuację mamy taką, jaką mamy. Powiecie, po co jechać na Białoruś?
Ale jeszcze kilka lat temu chcę wam przypomnieć, że byliśmy wielkim przyjacielem Białorusi. Jeżeli zobaczycie wszystkie tutaj te instalacje, jakieś altanki, to takie dziwne trąby drewniane, które stoją nad Bugiem, tak na każdej z nich jest tabliczka wspólny projekt Polska-Białoruś. Więc duże pieniądze Unia, świat ładował też w poprawę jakiejś tam infrastruktury na Białorusi. Tutaj mieliśmy też takie partnerstwo jak z Ukrainą obecnie i nagle to wszystko szlak trafił. Ta sytuacja pewnie nie potrwa wiecznie i kiedyś być może ktoś powróci do tego tematu, żeby tu zrobić to połączenie drogowe chociażby, bo jednak Włodawa wygląda bardzo dziwnie z tym mostem, czy z tą drogą, która kończy się w miejscu mostu, którego nie ma. No i dopłynęliśmy do Orchówka. Kiedyś Bóg płynął dokładnie przy samej wiosce, przy kościele, ale koryto się z biegiem lat zmieniło i dzisiaj stąd do wioski jest chyba z tego, co tutaj jest napisane na znaku, 800 metrów. Więc zaraz gdzieś tutaj w tych szuwarach zwodujemy kajak. Wedle mapy jest tutaj profesjonalne miejsce do wodowania. No jak widzicie, są szuwary, bo tu już też nikt nie pływa od tych kilku lat. No ale nic. I dzisiaj śpimy sobie właśnie w Orchówku. Dziś może być ciężko w to uwierzyć, ale Orchówek niegdyś był miastem. Położony w widłach Bugu i Włodawki, leżał na granicy Polski i Litwy w czasach Rzeczpospolitej obojga narodów. Znajdowała się tutaj komora celna, dzięki czemu miasto mogło się rozwijać. Niestety nie miało szczęścia, wielokrotnie było palone, niszczone i grabione przez różne armie, które przechodziły tymi terenami. Dziś jedyną pamiątką po dawnej świetności jest późnobarokowy kościół, który umiejscowiony jest nad samym starorzeczem Bugu. W Orchówku przy Starorzeczu znajduje się piękne miejsce biwakowe. Nazywane jest ono kiszarnią, dlatego że na tych terenach od setek lat istniała tradycja kiszenia ogórków w Bugu. Ale rozwinęło się to na skalę przemysłową dopiero w latach 60. XX wieku. W miejscu, gdzie dziś stoi wiata turystyczna, postawiono drewniany budynek kiszarni. Tutaj akurat trzymano tylko beczki na ogórki, ale właśnie co roku beczki te były wypełniane ogórkami i zatapiane w wodach Bugu. Aby one nie odpłynęły wraz z nurtem rzeki, wbijano w rzekę sosnowe pale i dzięki temu beczki stały w jednym miejscu. Ponoć w tamtych latach ta woda była krystalicznie czysta i później te ogórki sprzedawano na targach i w sklepach w całym powiecie włodawskim. Polski odcinek linii kolejowej Chełm-Brześć kończy się obecnie tuż za przejazdem kolejowym w Orchówku. Jeżeli pójdziemy sobie wzdłuż tych torów, tak dojdziemy właśnie do zniszczonego mostu kolejowego. Same tory kończą się tutaj już za 100 metrów i dalej możemy sobie iść nasypem. Później droga prowadzi właśnie tutaj nasypem. Orchówek słynął niegdyś z garbarni. Tutaj były olbrzymie zakłady przemysłu skórzanego. To wszystko oczywiście upadło. Dziś fabryka jest opuszczona. Jeszcze mieściły się tutaj w ostatnich latach jakieś zakłady produkcji opakowań. No ale dziś to wszystko popada w ruinę. No i sama garbarnia, jak i później te zakłady opakowań zostały zamknięte ze względu na zanieczyszczenie. Widać, że jeszcze w 2017 roku to miejsce działało. Jakiś dokument tutaj wisi z tego roku. Zachował się tutaj taki klimat czysto z PRL-u. Jest nawet stary komputer. Tutaj była jeszcze szafka z kluczami, które już wszystkie zginęły. Mamy tutaj kalendarz z 2019 roku, czyli wtedy ten zakład jeszcze musiał działać. Tylko że to była portiernia, więc prawdopodobnie było to ostatnie tchnienie zakładu. Czyli jest już opuszczony od jakichś 6 lat. Wiele osób miało mi za złe, czemu ja na przykład nie chciałem podać pewnych lokalizacji, które pokazuję w filmach. A no właśnie dlatego. Zobaczcie przez 6 lat, co się tutaj stało. A wiele osób zarzekało się w komentarzach, że Polacy nie kradną, że ja źle oceniam Polaków. Być może rozkradły i zniszczyły to krasnoludki, no ewentualnie Ukraińcy, którzy przepływają Bóg, nie przepraszam, tutaj Białorusini i niszczą nam tego typu obiekty. No i ogólnie tutaj śmierdzi. Kiedyś w garbarniach śmierdziało, to nie działa od dawna, więc raczej nie jest to smród z garbarni, ale śmierdzi tutaj odchodami. Być może jest to oczyszczalnia gdzieś z tyłu. Garbarnia w Orchówku została wybudowana w 1972 roku. Nadburzańskie Zakłady Garbarskie Polesie uruchomiły w marcu 1986 roku produkcję wtórnej skóry.
Nie wytrzymała ona jednak brutalnego kapitalizmu w latach 90. i cała produkcja upadła. W czasach swojej świetności był to jeden z największych zakładów tego typu w Polsce, zatrudniający ponad 1000 osób. Do czasu wybudowania oczyszczalni ścieki były odprowadzane wprost do rzeki i nikt się w tamtych czasach tym nie przejmował. Historia jednak się powtórzyła i kilka lat temu działający w tym miejscu zakład produkcji papieru znów doprowadził do zanieczyszczenia rzeki. Dziś to miejsce przedstawia typowo apokaliptyczny krajobraz, przypominający mi trochę ukraińską Prypeć. Na koniec filmu zmienimy jeszcze jednak na chwilę klimat. Kilka kilometrów od Orchówka i rzeki Bug położone jest Jezioro Białe. To największy kurort i imprezownia wschodniej Polski, nazywana też polską Ibizą czy Mielnem Wschodu. W dzień plaże nad jeziorem zapełniają się tłumami ludzi, którzy chcą zapomnieć o szarej rzeczywistości, a jezioro przyciąga wczasowiczów z całej Polski swoją czystą wodą i rozbudowaną infrastrukturą turystyczną. Zaś wieczorami dyskoteki i bary w Okunince wypełniają się tłumami żądnych wrażeń i nieskrępowanej rozrywki imprezowiczów. Alkohol leje się tutaj strumieniami, a trup ściele się gęsto po ulicach. W tym miejscu każdy znajdzie coś dla siebie. Po szaleństwach nocy letniej jednak znów trzeba siadać w kajak i ruszać w dalszą trasę. Ale to będzie już opowieść na kolejny film. Dziękuję za obejrzenie tego materiału do końca i tradycyjnie zapraszam do podzielenia się swoimi wrażeniami w komentarzu oraz zostawienie łapki w górę. W następnym odcinku ruszamy przez Włodawę do Terespola wzdłuż granicy z Białorusią. Pod czujnym okiem nowej bariery elektronicznej, która strzeże naszego kraju przed czekoladowymi inżynierami i doktorami. Do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć!